Witam Was serdecznie. Słuchajcie, na głowie porządek zrobiony, światło się odbija w czaszce, można skupić się na twarzy. Tak wiem, jak tylko skończymy z Tatarą, czyli postawimy jej konkurenta, zrobimy pojedynek, golenie głowy. Pamiętam. Słuchajcie, mamy za sobą 5 odcinków z Tatarą Muramasu. Mamy wiedzę o każdym z ustawieniu. I trzeba jej znaleźć przeciwnika. Na początku, tak jak Wam mówiłem, miała się zestawić z Hensonem, żeby sprawdzić, czy postawi równie mocny problem dla Hensona jak Masamune, czy będzie gorsza, może na równi. Ale to byłoby trochę oklepane. Jeden z moich widzów przedstawił swoją koncepcję na tak zwany pojedynek i dobrze, że się zadeklarował ze swoją wizją. Czemu? Bo rozjaśniło się w mojej głowie co nieco, że to jest bardzo dobra myśl. Bardzo dobra myśl. Dlatego się cieszę, że wspólnie tworzymy content na tym kanale i właśnie w komentarzach, w informacjach prywatnych, przeróżnych, można naprawdę dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć. I dlatego właśnie, kolego, dla Ciebie dzisiaj to, co chciałeś. Dzisiaj przedstawiamy maszynkę, która będzie się pojedynkować z Tatarą Muramasu. Proszę bardzo. Taki ładny kartonik. Co nam przedstawia? Prawie jak korek i prawie jak dąb korkowy. Tyle, że napis jaki DLC. Co tu mamy? Naprawdę gustowny, fajny, sztywny, ładny kartonik z ładną taką fakturką. Mamy numer seryjny i otwieramy. Konkurentem najbliższego pojedynku, ale najpierw sobie porozmawiamy o tej maszynce, jest kto? Jaki Sputnik. Dokładnie tak. Jaki Sputnik? Taka jest maszynka, którą chciałbym Wam przedstawić. To jest bohater dzisiejszego odcinka. I to jest wizja właśnie mojego widza. Słuchajcie, sztywne kartony, tworzywo sztuczne. Nie tak ładnie jak w Rockwellu 6S, ale i kartonik, i tu wszystko się ładnie zgadza. Wycięte, że tak powiem, 2 miejsca. Czemu 2? Bo producent nam daje w wersji, a to jest wersja Dark Blue, maszynkę, to jest pierwsza kwestia, i stojaczek, to jest druga kwestia. Tak zwana pozycja pozioma. Poleżeć warto, poleżeć wygodnie, poleżeć nawet, jak patrzymy, efektownie. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wszystko tu fajnie wygląda. Maszynka aluminiowa, pięknie, że tak powiem, stworzona. Wszystko jest ok. I zaraz Wam poopowiadam trochę bardziej szczegółowo. Na początku, jak ją zobaczyłem, zaraz jak przyszła, jak ją kupiłem, to skupiła moje oko. Tak jak Wam mówiłem, z wiekiem trochę niebieski zaczął mi się podobać. Ja wiem, Snow i PC te sprawy. No, czarny jest zawsze czarny, najlepszy. Ale niektóre rzeczy niebieskie też potrafią być fajne. To jest wersja Dark Blue. Jak popatrzymy na pierwszy rzut oka, zobaczcie. No to rączka bezdyskusyjnie zapożyczona koncepcja z Tatary. Tyle, że tu jest rzadziej. Wizualnie już widać, że to nie jest Tatara Masamune, tylko Tatara właśnie Muramasa, czyli głębsze otwory pod głowicą, schodzą to coraz płytszych aż do szczytu tutaj rączki. I wszystko by się zgadzało. Ok, trochę rzadziej, podobnie, wszystko pięknie, ładnie. I na początku, jak nie miałem Tatary Muramasy w ręku, mówiłem ewidentnie Tatara Muramasa. Do czasu, gdy zacząłem sięgać informacji na temat tej maszynki. Zaraz pojawi Wam się tutaj grafika, gdzieś tutaj, pewnej firmy z Niderlandów, Królestwa Niderlandów, zwanej Holandią też, Hyne. Tak dokładnie się nazywa ta firma. Hyne Razor, o ile to dobrze wymawiam. Ci, co władają biegle językiem z Niderlandów, proszę wybaczyć. I jak zobaczyłem tą maszynkę na początku, byłem w głębokim błędzie Tatara, ewidentnie. Jak zobaczyłem tą maszynkę,
to już wiedziałem wszystko. Dzieje się. Dzieje się. Ktoś najzwyczajniej w świecie, w firmie Jaki, tutaj koncepcja Jaki DLC, bo jeżeli chodzi o maszynki, oni właśnie mają to oznaczenie, 1:1 pożyczył sobie pewną maszynkę i zmienił koncepcję, pożyczając żłobienie czy moletowanie z Tatary i stworzył Jaki Sputnik. A dokładnie skopiował. Znacie moje podejście do tego i powiem szczerze, przygotowując się do filmu, troszkę ta maszynka minimalnie straciła w moich oczach, bo osobiście myślałem, że tu wszystko jest zmienione. Koncepcja pożyczona, ale zmieniona, cokolwiek. Zmienili rączkę i to wszystko. Ale skupmy się na niej, bo jednak jeżeli ją wybraliśmy, jeżeli widz sobie życzy, jeżeli jest w mojej koncepcji na ten pojedynek, dajmy jej dociągnąć do końca. Co tu mamy? Mamy wykonanie aluminiowe, leciutka, 54 gramy. Rzeczywiście 54 wyczuwalne. Jest fajnie. Bardzo duża średnica, 13,5 mm, naprawdę słuszna rączka. 84, 85, bo tutaj jest to takie nie do końca kąt prosty przy głowicy znowu, także ciężko tutaj dokładnie zmierzyć, ale no gdzieś mniej więcej tyle ma długość rączki, więc też jest ok. Głowica, jak sami widzicie. Co nie zmienia faktu, że jest dosyć taka gruba. Jest taka z takich potężniejszych. Jest ciekawa, jest futurystyczna. Ja mam tylko jedno pytanie do firmy Jaki. Sputnik? Naprawdę? Już nie było innej kreatywności, koncepcji? Ale że Sputnik? Nie rozumiem. No ale dobra. Jeżeli już jest jakiś Sputnik, to jest jakiś Sputnik. Słuchajcie, dwie wzdłużne rynny, jeżeli chodzi o odprowadzanie urobku, piany. Prawdopodobnie nie będzie z tym tutaj problemu. Czemu? 1,25 gap. Tak, 1,25 gap ma ta maszynka. Delikatna, dodatnia ekspozycja. I powiem szczerze, ciekawie. Jeżeli chodzi o, bo może ktoś jest zainteresowany dla detalistów, też tutaj stojaczek ładnie opisany, który dostajemy w komplecie. Żłobienia a la rączka. Taki detal, jeżeli chodzi o kwestię. I powiem Wam, to już jest 100 gramów. Czyli prawie, że 2 razy tyle, co cała maszynka. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie to leży, wszystko idealnie spasowane, wszystko się zgadza. Sprawdźmy, jak ona goli. Żeby ją dobrze przetestować, bierzemy oczywiście nasze żyletki testowe. Persona Comfort Coated z tak zwanego USA. Persona, niech się zastanowię, jeszcze z hashtagiem. Coś mi się ostatnio biło takiego snowego na filmach z jakimiś tam personami, z jakimś hashtagiem, jakieś słów kilka, jakaś 4. edycja konkursu. Powiem szczerze, jakby ktoś z Was jeszcze nie wystartował, ja tam nie namawiam, ale proponuję, warto. Słuchajcie, rozkręcamy sprzęt. Ściągamy. Zobaczcie, jak długi tutaj mamy czubek od czapki, normalnie. Jak długie mamy 2 podłużne tutaj piny, żeby prześwietlić na wylot tą oto dolną płytkę. I żeby głowica nam się zespoliła. To naprawdę robi wrażenie. Powiem szczerze, tutaj jeżeli chodzi o średnicę i wejście rączki, też tutaj jest fajne żłobienie, więc innej rączki dla jasności nie zamontujemy. Wyciągamy nową personkę. Sama konstrukcja jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Szkoda, że nie ich. Ale okej, nie czepiajmy się. Skupmy się na Jaki Sputniku. Skręcamy sprzęt. Ciekawie to wygląda. Powiem szczerze, tak, gap robi wrażenie. No robi. Tak samo jak w Husarii robił wrażenie. Tutaj też. Potęga po prostu.
Szczelina między żyletką a krawędzią dolnej płytki grzebienia zamkniętego, bo to jest grzebień zamknięty, jest porażająca. Więc ogólnie rzecz biorąc, sprawdźmy, jak to goli. Wygląda kosmicznie wręcz. Grzejemy sprzęt. I druga rzecz. Jeżeli jaki DLC, to jaki Brush Professional, tak zwane narzędzie do wyrabiania piany, czyli wół roboczy. A jeżeli mamy wyrobić dobrze tak zwaną pianę, zrzut trzeba z tego zwierza zrobić. Czemu zwierza? Zapraszam do współpracy Jaki Robin. 24 mm, tak zwany two-band. Bardzo ładna, fajna, efektowna koncepcja rączki. Szczerze, lubię go. Lubię go. Zobaczcie. Czarny, wiadomo. Przezroczysty, 3/4. Wszystko się tu fajnie mieni. Bardzo fajnie, bo wyokrąglone są tutaj te kąty, bo to jest wielokąt, ale tak ładnie tutaj wszystko to miły, fajny, przyjemny, ciekawy wizualnie i borsuczek. Borsuczek gotowy do współpracy. Tak jak pokazywałem Wam, przypomnę jeszcze, jeżeli chodzi o tabelę, tutaj mamy bulb, czyli ułożenie knota w tak zwanego fryzurkę a la żarówa. Nie fan, tak jak było, czyli bulb, czyli krótszy włos, wyokrąglony, przez to będzie bardziej sztywno, nie będzie mopowaty. I teraz tak, czym dzisiaj? Taka tak zwana próbeczka. Co tu mamy? Opisaną próbeczkę przez Donnie Darko, tak zwanego Marcina, kolegę z forum. Dzięki, Marcin. Maggard London Barbershop. Dokładnie tak. Maggard Razors. Kojarzycie? Kojarzycie. Niektórzy nawet zakupy tam robią. Czyli za oceanem sklepik dosyć z dużą tak zwaną renomą. I Maggard London Barbershop. Stworzyli sobie takie mydełko. A co? Kto im zabroni? Czyli tak zwana firma, jeżeli jeszcze nadal nie kojarzycie, z Michigan, czyli Stany Zjednoczone, jednym słowem. I pani Mary Arant, o ile pamiętam, jeżeli się pomylę, tutaj skojarzę, chmurką tak zwaną, pani, która zajmuje się mydlarstwem i gancarstwem, tworzy dokładnie tak dla nich to mydełko. Mydełko o grafice bardzo ciekawej, też się pojawi, która swoją nazwą mówi nam jedno. Świeżość barbershopowa. Ale nie do końca. Producent twierdzi, że jest tutaj lipa. I to wszystko. Ale nie lipa na zasadzie dramatu, chociaż to zweryfikujemy. Mam nadzieję, że nie. Bo tu jest talo. Tu jest jeszcze olej kokosowy, gliceryna, o ile pamiętam. I to koniec. Bardzo krótki skład. Ale czuć tą lipę. Czuć. W moim sadzie jest jedna lipa wonna, więc wiem, jak lipa pachnie. Ciężko nie wiedzieć, jak lipa pachnie, jak się blisko natury mieszka. W niektórych miastach, na przykład w Gdańsku, też jest dużo lipy. I naprawdę jest to lipa. Naprawdę jest to lipa. I powiem szczerze, tak, świeżość barberska przełamana lekką nutą, ale wyczuwalną lipy. Koniec. Jeżeli chodzi o zapach. Słuchajcie, mamy tu przetłoczoną tą bardzo miękką plasteliną. Normalnie plastelina. Można to białą, prawie że białą masę przetłoczyć bez najmniejszego problemu. Nie klei się, nie lepi się. Sprawdźmy, czy ten łój rzeczywiście jest łojem. Bierzemy Robina do pracy. I mam nadzieję, że będzie zaraz wszystko ok. Wyrabiamy. Powiem Wam szczerze. Tak, Sputnik jakiś czas już jest, jeżeli chodzi o Jaki i tą maszynkę w mojej kolekcji. Znamy się trochę, fakt. Nie zestawiałem ją nigdy w życiu z jakąś Tatarą, bo nie miałem Tatary w swoich i nie mam. Ciężko takie pieniążki wysupłać z kieszeni, tak po prostu sobie na maszynkę, ale kto co lubi. Czekajcie. Na dzisiejsze golenie nie wziąłem jednego bardzo ważnego asortymentu. Łopaty. Jak się golić bez łopaty? No nie da się. Dlatego trzeba kran odkręcać. Słuchajcie. I wszystko by grało z tym Jaki Sputnikiem, gdyby nie to, że to jest po prostu kopia 1, prawie że do 1.
tylko tak zwana rączka jest troszkę drugą zasięgniętą inspiracją, jeżeli chodzi o kwestię tatary. Każdy ma swoją decyzyjność, jeżeli chodzi o takie właśnie sytuacje. Czy to jest stworzenie, czy to jest skopiowanie 1:1. To już niech każdy zdecyduje sam za siebie, czy mu to przeszkadza, czy mu to pasuje. Ja twierdzę, że można zasięgnąć logikę z danej maszynki i tak jak nieraz na podcastach z Łukaszem rozmawialiśmy, że to się dzieje i duże firmy to robią i nawet przecież głowica Gilletta Techa jest wszędobylska po prostu, co nie zmienia faktu, że takie 1:1 nawet podstawkę pociągnęli taką samą. Obym ja się z tym Sputnikiem dogadywał bardziej niż bardzo, bo jeżeli nie, to jeszcze na bazarku wyląduje i znajdzie nowego właściciela. A jest w stanie idealnym. Co nie zmienia faktu, że na pewno musi odbyć pojedynek, na pewno musi nam się dobrze pokazać i na dzisiejszym goleniu, i na następnym z jakimś zestawem, a później przystąpić do pojedynku. Jeżeli chodzi o pędzelek, bardzo fajny. Krótka, ale bardzo funkcjonalna rączka. Żarówa nażera się i produkuje nam tutaj białe jak śnieg. A już u mnie jest śnieg. Od czasu do czasu, zanim stopnieje, ale już śnieg. Już pierwsze opady mam za sobą, już pierwsze śnieżyce mam za sobą. Jest dobrze. W nocy mrozki, przymrozki. Aż miło po prostu. Powiem wam szczerze, idzie, na szczęście przegania tą dziadowską listopadową beznadziejną pogodę, piękna zima i wpycha się ile się tylko da. Po prostu banan na twarzy Snowiego nie zna granic. Ale jak przyjdzie ta prawdziwa zima, to wtedy będzie jeszcze bardziej zabawnie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jeżeli chodzi o mydło Maggard, London Barbershop, powiem szczerze, coś nam się tutaj tworzy. Nie jest to ultra gęste. Niestety muszę was zasmucić. Pozostała świeżość. Ale lipa gdzieś poszła na spacer. Może tej zimy szukać. Bo naprawdę tak, ta lipa troszkę przygasła. Bardziej się teraz świeżość przybiła w ramach wyrabiania. I jest wyczuwalna, ale nie jest tak bardzo fajnie wyczuwalna jak z Tegielka, czy właśnie z wielkiej próbki, którą Marcin nam tutaj podarował. Jeżeli chodzi o pianę, nie jest to ultra smar. Nie jest to piana napowietrzona. Coś takiego pośrodku. Coś takiego pośrodku. Jeżeli chodzi o Robina, no ten to szaleje po prostu. Rozkłada nam się tutaj jak szalony. Nażera się tym mydłem jak szalony. Produkuje jak wariat. Mały, ale wariat ten zwierz. I powiem szczerze, jest pięknie. Zobaczcie, co on tutaj wyrabia. Po prostu. Czy jemu się gdzieś wyciąga bateryjki, żeby nie szalał tak z tą pianą? Bo powiem szczerze, szaleje. Ale tak naprawdę, jak ktoś lubi jaki, jak ktoś lubi borsuczki, jak ktoś lubi borsuki totalnie niemałpowate, no naprawdę ciekawa koncepcja. Sprawdźcie sobie. Jeżeli chodzi o maszynkę, z tego co patrzyłem, w okolicu 300 zł u producenta na portalu sławnym Ali China My Friend można taką znaleźć. Dobra, ja już chcę to na twarz, słuchajcie. Można taką znaleźć właśnie w tym kolorze. Wedle uznania, jak to się mówi. Jak na maszynkę, tak, jest świetnie wykonana, jeżeli chodzi o spasowanie. Jest bardzo fajnie wykonana, jeżeli chodzi o wizualność. Fajnie, mieli dobre przykłady. Szczególnie, że prototyp, z tego co wiem, to jest typ 15, produkowany od 2015 roku. Więc mieli troszkę czasu, żeby zapożyczyć sobie wizualność. Nakładamy. No fajny jest, naprawdę jest fajny. Jest bardziej sprężysty. Jest śmiesznie, bo bardzo się rozwija, jeżeli chodzi o tą żarówkę. A rączka jest krótka. I masz takie uczucie, że bawi się z tobą pędzel w tak zwanego barbera z Włoch. Wiecie, boscy barberzy bardzo wysoko trzymają bomi palcami właśnie pędzle, nawet za knot. A tutaj nie trzeba. Po prostu ten knot się rozpycha, ładuje się na palce. Jaja, normalne jaja. Bardzo przyjemnie, nie podkuła. To jest minimalnie bardziej sprężysty od Fana. Z tym samym producenta i tym samym łosiem.
tylko w innym strzyżeniu, ale jest dobrze. Jest przyjemnie. Jest tak w sam raz. Jestem w stanie uwierzyć, że więcej zwolenników ten pędzel jest w stanie znaleźć niż mopowany Mystery Space, który mi się osobiście podoba. Ale wiem, że nie wszystkim aż takie mopy się podobają, a tamten jest wyjątkowy. Zawsze chce się miziać. Zobaczcie, co tu się wyprawia. No zwariował. Wyciągnijcie mu bateryjki, bo mi na głowę zrobi, na plecy. Jeszcze będę tutaj płynął w tej pianie. Ostatnio bardzo dużo przeróbek AI jest właśnie, jak środowisko tradycyjnego golenia się bawi sztuczną inteligencją, grafiką. Chłop zaczyna wyrabiać pianę i za chwilę wypływa z łazienki na pianie. On się właśnie o to stara, tylko na żywo. Słuchajcie, odkładam. Jezus, ile tego się wyrobiło. Powiem szczerze, szalony jakiś. Szalony. Zwariował chłop. Popisać się chce. Chce być lepszy od Mystery Space. Słuchajcie, bierzemy tego Sputnika w tak zwaną dłoń. Sprawdzamy mokre palce. Test mokrych palców, no znany. To jest dokładnie ten sam efekt, który jest w tak zwanej tatarze. Ok, są rzadziej porobione otwory, ale no, średnica rączki jest większa. Jest ten uchwyt pewniejszy. Taki mocny, naprawdę mocny. Więc tutaj mokra dłoń nie robi różnicy. A jaką różnicę zrobi 1,25 gap w tej maszynce? Sprawdźmy. Pierwsze przejście z włosem, persona, bez hashtaga. Lecimy. Zdziwiłbym się, gdyby przy tym gapie nie było czucia ostrza na skórze. Jest. Od pierwszego przyłożenia czujemy, że ostrze nam pacyfikuje zaraz. Od razu zaraz potrzebuję właśnie ze 2 golenia, wiecie, to i jeszcze jedno, żeby zobaczyć, jakie ustawienie do niej ustawić, jeżeli chodzi o Muramasę. No, 1 to nie będzie. Maszynki lekkie aluminiowe, jak wiecie, ja osobiście lubię. Za funkcjonalność właśnie ta lekka waga w moim odczuciu to właśnie jest domena. To nie jest problem. Większość golących niestety woli ciężkie, żeby maszynka pracowała. Ja lubię i ciężkie, ale jak mam lekko aluminiową, dobrze zrobioną maszynkę, to jest rewelacja. Czemu? Bo można wszystko po swojemu. Po prostu. Coś mi się zdaje, że będziemy od 3 w górę ustawiać tatarę, jeżeli chodzi o kwestię tego. Jak się domyślacie, z wypłukiwaniem nie ma absolutnie najmniejszego problemu. No dziwne, żeby był problem, jeżeli mamy taką przestrzeń i 2 wzdłużne rynny, wyciągnięte na szerokość dosyć mocno, to naprawdę się wypłukuje od ręki. Ciekawe, naprawdę. Ciekawe doświadczenie po tym, jak niedawno się goliłem ustawieniem 1 i 2. Dla jasności nie jest to, mimo tak dużego gapu, jakiś jeden wielki bandyta. Nie ma czegoś takiego, że ta maszynka od pierwszego przyłożenia, mimo że ostrze ewidentnie jeździ po skórze, sprawia nam tutaj problem, że czujemy się niepewnie, że coś nam tu bardzo, ale tu bardzo drga. Nie, jest ok. Mam podobne odczucia jak w Muramasie, jeżeli chodzi o 4 chyba, wydaje mi się. Tak coś się tak skupiam właśnie w tym kierunku. Chodź tu, wariat. No zwariował, zobaczcie. Ja prawie rączki już nie mam tutaj. Samo mydło. Jednym słowem tak. Pędzel zwariował. Nie wiem, szalony jakiś.
czego on się najadł. A druga sprawa, może tu jakiś guzik jest. Turbo, wyrabianie piany, a ja tam wiem. Może nie doczytałem instrukcji od pędzla. Jedno jest pewne, mydło się świetnie wyrabia. Drugie, jeżeli chodzi o kwestię pędzla, szaleje. No wariat mały szaleje po prostu, zobaczcie. Ocipiał. Poniosło chłopa. Chciał się popisać, no i mu wyszło. Może któryś z widzów chętny na golenie. Przecież on jeszcze na 2 golenia przynajmniej wyrobił. Zapraszam. Dobra, słuchajcie. Z włosem to fajnie, ale tam z włosem. Lecimy w normalne kąty, czyli w poprzek, a później pod włos. To mnie interesuje, jak ta głowica się zachowa. Lecimy. Fajnie śpiewa ta maszynka. Wiadomo, aluminium to jest pierwsza rzecz. Gap spory to jest druga rzecz. I czuć poezję maszynki. Pierwsze nam tu opowiada. Koncepcja, jeżeli chodzi o pracę maszynki na twarzy, mimo wizualnej trochę podobności, no nie jest to Tatara Muramasa. Ona nie pracuje jak Tatara Muramasa. Tam jest całkowicie inaczej, wydaje mi się. Zresztą słuchajcie, no gapy inne, głowica inna, no tu wszystko jest inne po prostu w tej maszynce, oprócz rączki. Ale różnice też mogą, że tak powiem, się zestawiać, prawda? Przez grubość głowicy pod nosem mamy efekt wielkich głowic, czyli trzeba pokombinować. Jeżeli chodzi o kwestię jechania w poprzek, nie robi nam to problemu. Ale jeżeli chodzi o zakamarki pod nosem, może być problem. W pewnych kątach oczywiście. W pewnych kątach. Ciekawe. Wrażenie jest takie, że jest to tak zwana maszynka z tych skutecznych, z tych zdecydowanych, ale też z tych, które potrafią ugryźć. Tak mi się wydaje. Nie wiem, takie mam odczucie, że mam zaufanie do niej i to jest ok, ale jest takie poczucie, że będziesz sobie w kulki ze mną leciał, to ja z kontrolowanej łagodności, średniej agresywności pokażę Ci co nieco. Takie jest moje odczucie, jak ją mam. Słuchajcie. No. Powiem szczerze, ta śpiewająca żyletka nam tu robi robotę. Jeżeli chodzi o mydełko, cały czas się golę i tak próbuję. Wyrabianie, rewelacja. No natychmiast się wyrabia. Jeżeli chodzi o pianę, taka po środku. Ani zła, ani dobra. Taka naprawdę przyjemna, pozytywna piana. Tylko ten poślizg i te właściwości jakieś takie przeciętne. Nie ma tu tego efektu wow. Nie jest źle, ale jest przeciętnie. Takie jest moje zdanie. Nie ma tutaj szaleństwa. A jeżeli chodzi o produkty z tak zwanych Stanów Zjednoczonych, to oczekuję, że tu będzie po prostu wow. No bo za oceanem wiedzą, jak robić mydło, prawda? Tu jest tak średnio. Teraz ciekaw jestem, wiecie? Jeny, kochany. Przecież Fan i Mystery Space przy prawie 2 razy dłuższym włosiu to jest pikuś. Zobaczcie. Tutaj można budować z tej piany. Po prostu domek na twarzy. Świętego Mikołaja sobie zbuduję. Wiecie co? Goląc się właśnie przed Wami,
Napisał mi się scenariusz. Już wiem, kto mi go stworzy, kto mi go wyrobi. Zbliżają się święta. Zapraszam na kanał. Będzie z humorem. W 20 sekund się wyrobię. I wy chyba już wiecie, o co chodzi. Znowu i czasem 20 sekund zarzucę pewien humor o tradycyjnym goleniu na kanał. A już niedługo święta, więc trzeba sobie coś pożartować. Słuchajcie. Lecimy. Podwóz. Trzecie przejście. Jaki Sputnik. Do dzieła. Zobaczcie ile tej piany. Wyrabianie piany w tym mydle rewelacja. Jedno z bardzo, ale tu bardzo dobrze wyrabiających się mydeł. No, tylko ten pościsk, taki przeciętny. Zapach bardzo neutralny, delikatny, spokojny. Ta świeżość barberska z przełamanym nie ozonowością, a lipą. A czy lipą będzie efekt końcowy golenia? Sprawdźmy. Żeby było śmiesznie, podwłos, ta głowica, najbardziej przyjemnie mi pracuje. To jest niesamowite, ale tak jest. Ona naprawdę, chyba tą konstrukcją swoją, jak jedziesz, podwóz jest naprawdę fajnie. Bardzo fajnie. Bo powiem szczerze, Sputnikami to nie przypomina, ale futurystyczną maszynkę na pewno. Tak, bardzo przyjemnie. No, persona standardowo. Świetnie współpracuje z każdą maszynką. Jest niesamowita żyletka, słuchajcie. Aż będziemy musieli sobie coś ciekawego jeszcze potestować, jeżeli chodzi o żyletki. Tak, twierdzę, że podwłos jest najbardziej takie przyjemne w golenie. Niesamowite. Jest jeszcze jedna rzecz. Bo tu jest mało co golić. No, przez tą wielką głowicę krawędzie ust właśnie trzeba doszlifować. Mam nadzieję, że nie będzie krwiobiegu testowanego, jak ostatnio u Bercika. Pozdrawiam, Bercik. Słuchajcie, robimy rytalery, robimy, a co tam? Testujemy porządnie i do końca. Czyli kombinacja alpejska, tam gdzie włosy rosną absolutnie we wszystkich kierunkach. No, powtórka. Chciałbym jeszcze żuchwę doszlifować. Sekundka. Mimo, że tu gap jest potężny, to jednak R-ka to nie jest. Jeżeli chodzi o właśnie. Słyszycie? Słyszycie? O właśnie. Tego nie chcę. Na skórze. Tego nie chcę. Widzę jakieś dziubnięcie. Ok. Teraz jest lepiej. Teraz jest ewidentnie lepiej. Dobra, słuchajcie. Trochę jesteśmy tu pomazani, ale to nic. O, teraz troszkę ten przy trzecim naładowaniu, takim porządnym. O, ten nos, wszystko. Znowu. Prysznic na wizji weź normalnie. Najlepiej.
No, dobra, słuchajcie, sprawdzamy. Poślizg, mówię, przeciętny, taki dobry plus, 5 minus. Tak bym nazwał to mydełko. Z 4 plus. Wyrabianie, rewelacja. Jeżeli chodzi o pianę, sami widzieliście, buch po prostu. Jeżeli chodzi o jakość piany, coś po środku. Nie jest to smar, ale też nie jest napowietrzony badziew. Jest całkiem fajnie, tak po środku. Jeżeli chodzi o właściwości, nie ma dramatu dla jasności, ale ja jestem przyzwyczajony, jeżeli chodzi o amerykańskie mydło, troszeczkę do jeszcze wyższego poziomu. I teraz tak, jeżeli chodzi o Sputnika. Małe schowaśki, szkło, jeszcze nawet z dziabnięciem, szkło, z małym dziabnięciem, jakiś dynks tutaj mi się przykombinował i został spacyfikowany. Tutaj chowaśki są, powiem wam szczerze, bardzo dobrze dogolone. Bardzo dobrze. Naprawdę skubana potrafi się oporządzić z tak zwanym zarostem. To jest świetne golenie, fajny poziom, tu wszystko się zgadza. No. Całkiem niezłe. Pierwsze wrażenie rewelacja. I naprawdę dobrze goli. Ona jest z takim poczuciem, że spróbuj, jak ci coś tutaj wyrasta, to ja ci to zetnę. Jeżeli tutaj trochę kombinujesz, to ja ci to przytnę. Ma ten gen takiej zadziorki w sobie, ale to wszystko jest w ryzach. Tutaj nie ma problemu. Tutaj nie ma jakiegoś dramatu. Tu naprawdę jest to przyjemnie. I co ciekawe, najbardziej przyjemne, podwóz. Chyba przez tą głowicę, przez ten kształt głowicy. Jakiś taki futurystyk wyoblony i to naprawdę przyjemnie goli. Zobaczcie. No. Tutaj wszystko bez jakichś wielkich podrażnień, bez dramatów. To punktowy dynks do wycięcia, to nonszalancja, a reszta wszystko świetnie. Zobaczcie, to naprawdę jest bardzo, bardzo ładny efekt. Bo powiem wam, dzieje się. I teraz tak, na koniec, żeby to golenie już całkiem było takie akuratne, no bo jaki Sputnik nam to dał, mydełko też, nieźle. Aqua Velva Mask, czyli klasyka amerykańska, bo jeżeli amerykańskie mydełko, no to musi być amerykańska, ale tutaj jest piżmo i to w klasycznym wydaniu. Jak to Piotr kiedyś powiedział na swoim kanale, to jest taki wykwintny wars po amerykańsku. Czyli po prostu mają swoją klasykę w swoim wydaniu, nawet kolorystyka podobna. Słuchajcie, i lecimy. Jeżeli chodzi o Aqua Velva plastik, no na szkło już nie było. I teraz tak, odkręcamy i uwaga, tutaj niby jest kryza, ale to jest taki gwint, jak do piersiówki co najmniej. Także bardzo uważamy, właśnie tak, bo można całą łazienkę utopić i nagle się okaże, że absolutnie połowa butelki jest w zlewie, a nie na twarzy, ani na naszej półce, na następne golenie. Powiem wam, pięknie to pachnie. Piżmo bardzo, bardzo klasycznie, przyjemnie, fenomenalnie. O tak, naprawdę. Klasyka, jeżeli to jest wars amerykański, to fajnego sobie zrobili. Powiem szczerze, bardzo przyjemny, idealny właśnie na jesień, na zimę, naprawdę. Jest do dostania na polskich, że tak powiem tutaj, naszych, co niektórych, ale drogo portalach. Sprawdźcie, da się znaleźć. Aqua Velva Mask. Fajna pozycja. Powinna być na półkach, powinna. I pięknie to pachnie. I już coś stworzyło taka jakby osłonka na twarzy, ale to już odparowuje. To nie jest tych tłustych. No, tutaj się podciąłem. To nie jest tych tłustych, ale też nie jest tych, co znikną po prostu i skóra sucha jak na pustyni. Nie. Widać, że tutaj coś ciekawego jest. Więc jednym słowem naprawdę robi robotę. Robi robotę. I chcecie wiedzieć, co tu jest? Aftershave and Cologne. Aqua Velva Mask. Wiecie, co jest pierwsze? Charakterystyka, jeżeli chodzi o kwestię opisu producenta. Sexy. No nieźle. Jak producent mówi sexy, to już trzeba mieć. Słuchajcie. Dobrze się zaprezentowała. Bardzo dobrze się zaprezentowała, jeżeli chodzi o kwestię efektu finalnego. Jest to totalnie inaczej pracuje niż Tatara Muramasa, ale efekt końcowy jest bardzo satysfakcjonujący. Więc moim skromnym zdaniem, widzu mój,
bardzo dobrze wybrałeś, jeżeli chodzi o tak zwany efekt zestawienia ją. Może one inaczej pracują, te głowicy, ale to jest dobry przeciwnik, bo golenie dała bardzo fajne. Więc do szorowania, do mycia, a później do spania. Czekać na następne golenie. Ale wyciągniemy jakiś zestaw. I pewnie może coś niebieskiego. Zróbmy sobie. Jeżeli niebieska Dark Blue maszynka, to zróbmy sobie następnie niebieskie golenie. A czym, jak i czemu już niedługo. Trzymajcie się. Popołudnia życzę miłego. Cześć.